W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o integracji sieci Polygon z Bitcoin Coin Wallet. Wspomnimy o przekonaniu się LG do rozwiązań Web3 oraz opowiemy o implementacji platformy Realm przez Apex Legends. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Dyrektor generalny Phantom Michael Kong reprezentuje swój projekt podczas wydarzenia Token 2049. Token 2049 jest najważniejszym europejskim wydarzeniem kryptowalutowym dla założycieli i dyrektorów wiodących firm oraz projektów w świecie Web3. Kong weźmie udział w dyskusji na temat przyszłości protokołów blockchain. Sieć Polygon została zintegrowana z Bitcoin.com Wallet. Bitcoin.com Wallet jest samoobsługowym rozwiązaniem, które stawia na pierwszym miejscu łatwość użycia. Użytkownicy tego portfela mogą handlować tokenami ERC20 oraz wchodzić w interakcję z dApps hostowanymi na sieci Polygon. Human Divergence ogłasza nawiązanie współpracy z Polygon Studios. Human Divergence wraz z Polygon Studios mają zamiar stworzyć wciągającą grę MMORPG, w której każdy użytkownik będzie bohaterem własnej przygody w unikalnym, fantastycznym wszechświecie. Rozpoczyna się publiczna sprzedaż Flowverse Mystery Pass. Flowverse Mystery Pass to karta członkowska, której stworzenie ma na celu awans Flowverse z dostawcy informacji Web2 na markę Web3. Przepustka pozwoli uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści, korzyści i da szansę do dołączenia do prywatnej społeczności na Flow. Temat przepustki Flowverse Mystery Pass został szerzej opisany w artykule załączonym do tweeta. Tencent informuje o starcie 53. Airdrop Infinity. Tym razem brązowym sponsorem tej inicjatywy został projekt Durway HQ. Durway HQ jest platformą handlową mającą na celu zbudowanie prostego, dostępnego i wydajnego systemu za pomocą technologii blockchain. Binance zwiększa saldo funduszy Secure Asset Fund for Users, określonego skrótem SAFU. Wartość salda SAFU obecnie wynosi $1 miliard. Od 2018 roku Binance chroni użytkowników w ekstremalnych sytuacjach, ustanawiając SAFU. Dzięki takiemu działaniu każdy użytkownik czuje się komfortowo w ekosystemie kryptowalut. Dyrektor generalny giełdy KuCoin, Johnny Liu, odbył rozmowę z The Decrypting Story. W przeprowadzonej rozmowie został poruszony wątek strategii pasujących do rynków wschodzących, inicjatyw wspierających indyjskich użytkowników kryptowalut oraz przyszłości kryptowalut. Link do przeprowadzonej rozmowy został załączony do tweeta. QuickSwap i Axelar Network nawiązują współpracę, która ma przynieść korzyści obu stronom. Użytkownicy QuickSwap już mogą rozpocząć korzystanie z sieci Polygon i wymianę wybranych tokenów na wspomnianej giełdzie. Więcej informacji o współpracy z Axelar zostanie podanych w najbliższej przyszłości. Hedera informuje, że LG jako światowy lider w branży technologicznej i członek rady zarządzającej Hedera postanowiło wprowadzić do swojej działalności podstawy technologii Web3. Takie działanie ma na celu możliwość dalszego pozycjonowania LG jako firmy dającej dodatkowy impuls i siłę napędową do wprowadzenia nadchodzącej, zdecentralizowanej rewolucji. Pierwsze Avalanche Bounty mające na celu stworzenie rozwiązań analitycznych dla Duke zostało pomyślnie zrealizowane. Również z powodzeniem został stworzony model DEX.Trades dla FragSwap. Wszystkie otwarte zlecenia można znaleźć na stronie TheWork. Ebal Foundation ogłasza, że Tolam Earth uruchomiło nowy rynek cyfrowych zasobów środowiskowych, aby umożliwić przedsiębiorstwom na całym świecie identyfikowanie, wycenę, kupowanie i sprzedawanie kompensacji emisji dwutlenku węgla. Center, czyli wielołańcuchowe API NFT, rozpoczęło obsługę Celo. Deweloperzy mogą już teraz używać interfejsu API do tworzenia aplikacji związanych z NFT w Celo. Center oferuje szeroki zestaw funkcji, które pomogą użytkownikom szybciej wysłać zakupiony produkt. Giełda CeFi Tokenis Exchange dokonała integracji stopy podstawowej Bitcoin CEF. Dostawcą wprowadzonego rozwiązania jest Chainlink. Do tweeta został dołączony artykuł, w którym został opisany sposób, w jaki CEF Bilk zapewnia użytkownikom płynną możliwość śledzenia stóp procentowych. W ramach Binance Merging można uzyskać nawet do 400 BUSD dziennie, wykonując transakcję Ethereum Merging. Dodatkowo Binance przewidział nagrody dla nowych użytkowników Merging. Filecoin poszukuje operatorów węzła Saturn Content Delivery Network. Oferta jest skierowana dla posiadaczy serwera z bardzo dobrą prędkością wysyłania. Osoby, które nawiążą współpracę z Filecoin, otrzymają możliwość zarabiania tokenów tego projektu oraz dołożą swoją cegiełkę do przyspieszenia tej zdecentralizowanej sieci.
Realm, czyli nowa zautomatyzowana platforma e-sportowa zbudowana na sieci Hedera, zostanie uruchomiona w Apex Legends. Realm ma na celu wzmocnienie pozycji profesjonalnych graczy i zapewnienie zaufanych danych we wspomnianej grze. Realm wykorzystuje HiCS, aby zapewnić zespołom i graczom weryfikowalne profile danych z gry, które można przeszukiwać w celu głębszej analizy statystycznej. Profile można również udostępniać. Udostępnienie profili umożliwi profesjonalnym graczom odkrywanie i dalsze prezentowanie swojego talentu. Sezon Sandbox Alpha S3 został oficjalnie zamknięty. Zespół Sandbox ma nadzieję, że ich społeczność dobrze się bawiła. Jeśli braliście udział w sezonie trzecim Sandbox Alpha, możecie podzielić się swoimi najlepszymi doświadczeniami. Sandbox informuje, że wszystkie przewidziane nagrody są obecnie przetwarzane i zostaną wkrótce wypłacone. Xcad Network jest już oficjalnie dostępny w Magic Store. Przypominamy, że Xcad to platforma poświęcona tworzeniu treści w zdecentralizowanym świecie. Sam projekt należy do trendu Watch to Earn. Link do pobrania wtyczki Xcad został załączony do tweeta. W wyniku kontrowersji związanych z giełdą FTX, kurs Bitcoina spadł na chwilę poniżej $18,000, choć wielu analityków, którzy specjalizują się w kryptowalutach, wskazało na to, że najgorsze może być już za nami i powoli zaczynamy hossę. Bitcoin spadł wczoraj poniżej $18,000, na giełdzie Bitfinex kurs znalazł się nawet na poziomie $16,950. Nastroje na rynku są złe. Ostatnie doniesienia dotyczące FTX można uznać za tak zwanego czarnego łabędzia. Podobne zjawisko widzieliśmy na wykresie BTC, gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19. Wtedy także ceny kryptowalut zaczęły mocno spadać, co nie przeszkodziło ostatecznie w rozpoczęciu się hossy. Binance przejmuje FTX. Należy przyznać, że chyba nikt nie spodziewał się, albo prawie nikt, że ostatni szach CZ w postaci tweeta o wyprzedaży tokenów FTT tak szybko okaże się matem, choć wielu wprost nazywa ruch CZ skrajnie agresywnym i diabelsko sprytnym przejęciem. Tak przytłaczająca część prasowych nagłówków mówi raczej o litościwym ratowaniu giełdy FTX przez ich starszego brata i dobrego przyjaciela. W końcu wszyscy są tutaj dla technologii i trzeba sobie wzajemnie pomagać. Ciężko dziś jednoznacznie stwierdzić, czy wczorajsze wydarzenia były jedynie kulminacją wieloletniej, cichej wojny pomiędzy obiema konkurencyjnymi giełdami, czy może były wynikiem skutecznej wojny błyskawicznej rozplątanej przez wpis CZ. Nie można jeszcze wykluczyć trzeciej opcji, a mianowicie obaj panowie mogli dawno dogadać się za kulisami i ustalić szczegóły całej akcji. A wszystkie wpisy na Twitterze były po prostu szopką. Pomimo tego, że obie giełdy w ekspresowym tempie doszły do porozumienia i ogłosiły, że Binance przejmuje FTX, to może się niespecjalnie spodobać rządom i ich organom regulacyjnym. Wiele krajów posiada bowiem restrykcyjne przepisy antymonopolowe i może zablokować fuzje, które ich zdaniem stanowią zachowanie antykonkurencyjne i mocno ograniczają wybór rynkowy. Ze względu na wszystkie okoliczności przejęcia giełdy FTX przez Binance, sprawa może skończyć się w sądzie. Sam Bankman-Fried nie jest już miliarderem. Prezes FTX stracił $14,6 miliarda w jeden dzień. Sam Bankman-Fried, prezes FTX, opuścił Bloomberg Billionaires Index po tym, jak jego szacowany majątek osobisty spadł o prawie 94% do $991,5 miliona w ciągu zaledwie jednego dnia. Przed kryzysem gotówkowym swojej firmy majątek Bankmana-Frieda był wart szacunkowo $15,2 miliarda. Według Bloomberg Billionaire Index aż $14,6 miliarda zostało wymazanych w ciągu zaledwie jednego dnia w wyniku krachu. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!